freedom. We take the battle to them. Siema, z tej strony Optimus i dzisiaj ze mną na kanale jest Pretol. Siema Pretol. Siema. Specjalnie ściągnąłem Pretola po raz kolejny, ponieważ chcemy sobie omówić nowego dowódcę łuczników, ale garnizonu, czyli łucznicy w końcu dostają coś, co naprawdę będzie dobre, nie Pretol? Jeszcze go nie sprawdzałem, tak. Jeżeli go nie sprawdzałeś, no ale tutaj ogólnie, jeżeli chodzi o nowego dowódcę, możemy sobie zobaczyć jedną ważną rzecz, że tu idą typowo właśnie w to leczenie, czyli ten dowódca no będzie czymś innym niż mieliśmy przedtem w garnizonach. Też nie mamy tu jakby takich zastosowań, jeżeli chodzi, wiecie, że tam zadaje damage jakiś bardzo duży albo coś, tylko bardziej jest ten Mighty Healing, czyli naprawdę można tutaj dużo wyciągnąć z tego. No i przejdźmy może do umiejętności. Może tak będzie najłatwiej, żebyśmy przeszli od razu do umiejek. Pierwsza umiejka, Pretol, Ever Faithful? Faithful? Dobrze powiedziałem? Chyba tak. Co nie sądzisz? Faithful. Dobrze. No. Co nie sądzisz? Sekunda, muszę przeczytać. O, AOE ma do 5 osób. Tak, to jest jedna sprawa. I że ten healing zamienia się w damage. Tak, 1400. Dlatego powiedziałem na początku, że bardziej Ja nie wiem, mamy potem, no. Tak samo w przypadku tego dowódcy, jak i poprzedniego, ja nie wiem jak dokładnie działa ten healing zamieniony w damage. Znaczy przypuszczam, że jak on się podleczy jakąś tam wartością, powiedzmy, tu jest, czekaj, Mighty Healing 1400 w damage, jeżeli on się podleczy jakąś wartością, to wtedy to rally, czy tam to, co go swarmuje, zadaje 1400 damage'u, czyli oddaje, jakby tak powiedzieć, powiedzmy taki counter, nie, może nie counter attack, jakby to można powiedzieć, nie wiem, lustrzane odbicie, coś tego typu, że 80% uleczenia bije jako damage. no właśnie, więc, Okay. więc tu jakby to, co się uleczy, to oddaje, kurde. Wydaje mi się, że tutaj w tym przypadku ta Circle Formation, co daje 5% do jakiegokolwiek leczenia, No. to że mainy łuczników będą musieli popracować coś nad tą formacją. A to na pewno, on tu będzie bił wtedy w 5 targetów. 5 targetów, tak? Dobrze? Tak, 5 targetów. Więc to jest taki dowódca, który też bije jak Ashur, no bo Ashur bił 1500, nie? Przy rally, ale on tutaj znowu ten heal przemienia w ten damage w 5, więc no mają garnizon z AOE, bo tak można powiedzieć, tylko no wszystko się od tego leczenia, nie? Tak mi się zdaje, że tak to mogę odebrać w tym momencie, nie? Jeżeli chodzi o Ever Faithful. No zobaczymy, jak to będzie. Mi się zdaje, że to jest coś, co ma przyszłość. Ale przejdźmy sobie do kolejnej statystyki, czyli do umiejętności, do drugiej umiejętności, powiedzmy. Czyli Defender of Hongasan. Tak? Hongasan, dobrze mówię. No i co? Mamy 30% defensu, czyli mamy jeszcze Archer March Speed bonus 5%. Normal damage 10%. I te statystyki na pierwszy rzut oka... No. Masz tak, po pierwsze 5% masz speedu, nie wiem po co, żeby szybciej dojść do flagi, ale jeśli ten dowódca ma tylko łuczników, to je 10% normal damage, czyli to się jakby krzyżuje z Herakliuszem, bo zaś w Herakliuszu musisz mieć 3 jednostki, a tutaj musisz mieć jedną jednostkę, więc to się trochę tak krzyżuje z Herakliuszem. Ale krzyżuje w sensie chodzi ci, że na plus czy na minus? No, patrz, muszę zobaczyć Herakliusza. Sekundkę. Bo Herakliusz potrzebuje 3 jednostki, a ten jeden. Ma jedną, a ten jeden. Czyli jakby ta kombinacja na pierwszy rzut oka nie wchodzi w grę. No właśnie, no to o to mi chodzi, czy na minus, czy bo... Bo Herakliusz ma, jeśli ma 3 inne jednostki, to the normal damage it takes is reduced by an extra 20%. Także wiesz, któryś buff musisz wyrzucić, tak? Wybrać jeden, jeśli chciałbyś parować z tych dwóch dowódców. Właśnie o to pytam, bo Kseng Yong, czyli nowy dowódca garnizonu, on dużo ludzi pisało, fajnie, bo będę go parował z Herakliuszem i tak dalej, no ale właśnie tutaj to, co ty mówisz, no zaczyna to bombardować tą tezę, nie? No, albo zagrasz mieszankę, albo zagrasz po prostu łuczników, to albo tego skill nie będzie działać. No, więc stracimy troszeczkę na tym, więc no.
No ja uważam, ja już mam tam teorię, z kim ten dowódca będzie naprawdę dobry, ale to przejdziemy sobie pod koniec. Przejdźmy może do trzeciej umiejki, bo druga jakoś tak nie powala. Trzecia umiejka, czyli mamy tutaj normal damage reduction też 20% i tu mamy jeszcze 20% less normal damage. Garnison commander, world training basic attack, change 5 ten na 5 sekund, ale to jakby zmieniało na targecie, czekaj, na życie? 20%? Czekaj, to wszystko kombinuję? Ale current target health and defense buff. Aha, że jeżeli chodzi o życie i jeżeli chodzi o defense to 20%. Czyli że jakby dostajesz wtedy 20%, czekaj. 20% na Redukcję to znegowanie. jest jedno. No. To jest chyba na znegowanie buffów HP i defa na 5 sekund. Czyli chyba, jeśli to dobrze rozumiem, to masz 20% szans na to, że przeciwnikowi skontruje tego buffy na HP i defa. Ale to z tego, co tutaj wynika, bo tutaj masz na dole jeszcze na jedynkę, że smite damage and damage deal. Czy jakby to taki counter na smite damage to by był? No, prawdopodobnie na to wygląda. Czyli taki na nowe rally pod smite damage tak by był taki counter. Tak to można popatrzeć, nie? W sumie tak, no nie no, tak wychodzi, ale pytanie jak to będzie grywalne, nie? No nie wiem, no mi się zdaje, że to troszeczkę dziwne. No, to trzeba chyba zrobić testy i zobaczyć dokładnie jak to wychodzi, bo ja powiem szczerze, że trochę mi głowę rozwaliło w tym momencie. Bo nie wiem naprawdę jakby to dobrze opisać. No mamy 20% redukcji i tutaj ten jeszcze 20% na 5 sekund obniżenie życia i defa. I tutaj też inaczej skaluje się ze smite damage'em. Jak ktoś się atakuje oczywiście, nie? W sensie jak atakujecie rally, to... No nie wiem, mi się zdaje, że to jest taka counter po prostu, to jest umiejka, ale taka counterowa na smite damage ogólny, czy jeździ o... Tak, ale nie rozumiem za bardzo tego zdania tam. Jakby to neguje, na moje to neguje buffy HP i defensa przeciwnika jakby. Czyli jeśli na przykład przeciwnik ma HP i defa, to że jakoś, no coś HP i defem przeciwnika chyba. No tak, no ja to też napocząłem, że jakby na 5 sekund daje mu, narzuca, bo to jest buff, nie debuff. Tylko no kurde, ale buff. A to masz słowo negatę. Negatę, no. Czyli jakby narzucał mu... Czyli jakby neguje mu 20% życia i defense na 5 sekund. Nie, masz 20% szansy na znegowanie. Z 20%, dobra. Wszystkich HP i defa buffów przeciwnika na cenę. Racja. Ja to źle sobie przetłumaczyłem, że to po prostu... Przejdźmy dalej. Przejdźmy dalej, bo już kolejna to... dobra, no i co mamy kolejne? Kolejne mamy w sumie czwartą umiejkę, czyli 45% do healing bonus i do health reduction 10%. Health reduction? Okej. I tu mamy tak, Commander Troop is rallied, Army, healing Commander Troop 45%. Wherever Commander Troops use active skill, the target lost 10%. Aha, jeżeli używam skillu, to 10% na 7 sekund. Można powiedzieć, że znowu to jest kontra na piechotę, bo konie mają coś tam tego HP, ale piechota w secie nie ma nic pod HP. Tak. No chyba, że teraz tam jest jakiś nowy pattern, że są jakieś tam części leadershipa. Tak. Ale no większość ma ten zwykły i tak dalej, no to tam nie ma nic HP. To jak ty jeszcze zabierasz runę 10 HP po prostu jakbyś przeciwnik był bez runy. A tu w ogóle jeszcze masz napisane, że to może się, że ten efekt może się stakować do 5 razy. 5 razy 10, czyli 50% redukcji? No nie wiem. Wygląda chore. No, to jest chore, nie? Ale jeżeli to tak tutaj to jest pokazane i tak jak teraz czytamy, to ten efekt ma szansę zestakować do 5 razy, czyli 5 razy 10 mamy 50% przez 7 sekund? Tak to by chodziło? Albo na przykład, nie wiem, pytanie, czy jak on dostaje staka, czy te sekundy się resetują, czy po prostu masz na nowo te sekundy się liczą? Wiesz, chodzi mi, czy najpierw musi przejść to je pierwsze 7 sekund, czy na przykład wejdzie drugi stack, odnawia się jakby tak powiedzieć ten timer. Mi się wydaje, że to jest ucięte coś, bo jest... Przeczytaj sobie ostatnie zdanie, to wygląda jakby było ucięte.
No tak, and in duration rested wherever it. No, whenever it's co? No, Jakby właśnie, było ucięte, nie? no, może mają już to niedograne, nie wiem. Dobra, przejdźmy do 5, bo to jest kolejne jakieś chore, gdzie jest ciężko się domyślić. To 5 to 25% more counter attack po damage, no, po prostu. counter spell i tyle. No, ekspertyza nie jakaś, która nie wiadomo jak powala. No... Nie no, ekspertyza w sensie, no antyswarm na pewno zaboli, nie? No, antyswarm oczywiście, ale bardziej tak patrzę, że to jednak te 20... No dobra, dobra, po swarma to tak, no, rację. Ludzie się będą 25% bali to jest sfarmować. dużo. 25%, no 25% to jest dużo, nie? Bardziej, że masz AOE, więc no, farmować na AOE, no dasz dużo kapeków, nie? Dla takiego garnizonu dobrego, ogarniętego z girem, nie? No nie, no ogólnie dowódca wygląda mocno, ale znaczy, spodziewałem się trochę więcej, ale mamy niewiadome co do tych wszystkich tam umiejek, że tak nie do końca jeszcze wszystkie chyba tak rozumiemy, nie? Że to No, chyba to musi wyjść. Właśnie największym kluczem jest ta pierwszy skill Mhm. u dowódca, Mhm. jaki to będzie przelicznik, jakie to będą procenty, jakie to będą liczby. Mhm. Jak to będzie wyglądało, nie? Ciekawe. Na pewno wygląda mocno Mhm. i na pewno jest minimum kilka kombinacji do przetestowania, Mhm. takich jak Dido, Zugę, Herakliusz i przetestować i z tymi innymi jednostkami i przetestować z tymi Mhm. archerami, ale też na przykład na artefakcie z Zenobią. Mhm. No zobaczymy, no Zenobia ma, z tego ciekawe. co pamiętam, 2 skille podleczenia chyba. Oho. No, Zenobia może wrócić do gry. Znaczy ja No i uważam... właśnie, jeszcze ten jest przecież z tym nowym łucznikiem pod pole. No też. właśnie do tego zmierzam, że dla mnie w tym momencie ten dowódca jako pierwszy, ale na plecach będzie Shira, dobrze mówię? Shira. Ona będzie jako druga, bo tam te same damage reduction, tam było 60%, ona jest bardzo tankowna, do tego leczenie mi się zdaje, że to będzie taki top garnizon w tym momencie, jeżeli to dobrze się zgra, czyli nowy dowódca garnizonu i nowy dowódca Openfieldu jako drugi, to może być bardzo mocny wtedy garnizon, który się leczy i jest bardzo przeżywalny. Nie zrobisz na to rally, znaczy nie zrobisz na to rally, tylko nie zrobisz na to swarma, bo nie to, że to bije na 5 targetów, to jeszcze ze single target ci walnie, drugi Jeszcze dowódca. będzie miał duże statystyki, jeśli na przykład Tak, z tym drugim dowódcą połączyć, no to jaką mu tam statystyki wybustuje. tak. No i dlatego ja uważam, że to będzie garnizon koszmar, nie? Jeżeli to tak by się połączyło, nie? Może po roku, chyba po roku czasu zażegnamy w końcu Gorgo. No, to będzie naprawdę bardzo mocne. Dlatego mówiłem tam w filmiku wcześniejszym a propos Openfield dowódcy, tak samo tutaj jak zaczęliśmy, to ja już to wcześniej jak tak przeglądałem, mówię, kurde, muszą być naprawdę bardzo tanki, bardzo mocny garnizon, nie? Do tego jeszcze jak ktoś wsadzi swój dobry gear łuczników, no ja napisałem dzisiaj mojemu królowi na 1.5.4, ile masz głów, czy jesteś przygotowany, mówi, wysłał mi tylko screena, patrzę, będzie dobry garnizon, nie? No ja akurat liczę na to, że na naszym KVK tego jeszcze nie będzie, tych dowódców. No, znaczy ja uważam, że jeżeli teraz, to jeżeli wy się zapiszecie i my się też zapiszemy, to mi się zdaje, że oni wyjdą teraz jakoś podczas tego Jeśli wyjdą, to dopiero na jakiś Kingsland Pass 7. Tak, właśnie, że mi się zdaje, że wtedy oni będą, bo teraz masz MG się skończy, tydzień będzie przerwy i potem w tym drugim tygodniu może być już tak, że wyjdą nowi łucznicy. Ogólnie w tych rozpiskach, nie? Jak wrzucają ci ludzie, no to nową piechotę mieliśmy 30 sierpnia. Nie, mieliśmy w sierpniu czy w lipcu była piechota? Nowa? No, kurde, nie pamiętam. Kurde, nie pamiętam. Ale jeżeli byłoby nawet w lipcu, no to masz te dwa miesiące, no tak naciągane te 2 miesiące. O nie, to ale szybko wypuścili to. To też oznacza, że jeśli na przykład kontruje to, wiesz, piechotę i tak dalej, to czy to nie jest na przykład jakiś powrót Nevski Justinian?
Ciężko mi jest powiedzieć. Żeby to tak Tylko było. też ma ten problem, że są tu squishy, nie? Że są za łatwi do sfarma i tak dalej, ale na pewno powiem ci tak, ja się cieszę, że jest coś nowego, że meta się zmienia, że wiesz, testują coś nowego, tak jak już wcześniej mówiłem w poprzednim filmiku, że nie ma to tylko, wiesz, meta, AOE i tak dalej, tylko coś próbują, tak jak piechota teraz ma swój smite damage, archerzy najwidoczniej będą mieli healing, ciekawe co będą miały konie. Powiem szczerze, że nie wiem, no ja na koniec jeszcze poczekam, bo konie będą pewnie chyba, że tak Lili przyspieszy. Idąc tokiem myślenia, że był Arch i wyszła piechota, później wyszło Circle Formation i po jakimś czasie się pojawiły Archerzy i teraz wyszła Delta Formation i po jakimś czasie wyjdą konie, to może po prostu konie będą miały ten combo atak. No, też tak o tym myślałem, że combo, czy tam teraz jak to się Furia nazywa, że to pójdzie w to, nie? No zobaczymy, no ogólnie ten dowódca, jeżeli to będzie dobrze sparowane z dowódcą Openfield, no to będzie... Mi się wydaje, że to będzie Cox, nie? To będzie bardzo dobry. Właśnie, no mówię, nie mogę się doczekać, aż będę widział coś innego niż Gorgo we fladze. No, więc może być tak, że za niedługo się albo zobaczymy na KVK, albo potem zobaczymy, ale naprawdę wypuścili coś, gdzie wszyscy myśleli, że będziemy skipować, będziemy olewać garnizon, będzie olewany Openfield i szykujemy się na kolejnych, a tutaj nagle boom, statystyki boom, pozałatwiane wszystko, nie? Naprawdę, masakra, nie? No, mocno to wygląda. Tak, naprawdę mocno. Dobra, dzięki Pretor, że znowu się pojawiłeś, że miałeś czas, że tutaj ze mną nagrać filmika a propos garnizonu. No i dzięki wam widzowie, że komentujecie, lajkujecie, pchacie przez cały czas ten kanał do przodu. Idzie to w dobrą stronę. Dziękuję. Do zobaczenia. Hejo! Cześć.